Wszyscy omawiając plecaki ewakuacyjne, ucieczkowe czy EDC mówią o wielu rzeczach takich jak siekiery, piły, woda, filtry do wody, materac, schronienie, śpiwór. Ale praktycznie nikt nie mówi o 3 rzeczach, które są równie ważne i nic nie kosztują. Za chwilę przedstawię Ci te 3 elementy. Plecak EDC, plecak ucieczkowy, plecak ewakuacyjny. Nazwa nie ma znaczenia. Ważne jest, przed czym uciekasz, bo inaczej się pakujesz uciekając przed pożarem, mając na uwadze pożar, a inaczej zupełnie będziesz się pakował chcąc uciekać dalej od domu, kiedy wiesz, że nie będzie Cię 1-2 dni lub być może więcej w bardzo niekorzystnej sytuacji. Jeżeli to będzie krótka ewakuacja, na przykład ucieczka przed pożarem, nie musisz zabierać siekiery, piły, drugiego gniazda budował nie będziesz. Wystarczą dokumenty, butelka wody, niekoniecznie, ale na pewno kurtka, jeżeli to jest zimna pora roku. Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się, kiedy stawka wzrasta, kiedy musisz się ewakuować przed kataklizmem, na przykład wodą, powodzią, pożarem lub zbliżającymi się wojskami. No wtedy musisz ten plecak zaopatrzyć na kilka dni, bo nie będziesz już do tego domu wracał przez kilka dni, więc zabierz co najmniej 2-2,5 litra wody ze sobą. Pamiętaj, że człowiek potrzebuje średnio 2 litry wody na dobę. Zabierz ze sobą filtry, o których też zaraz powiem, bo niezbyt dokładnie jest to przedstawiane w innych filmach. Zabierz ciepłe okrycie, zabierz schronienie, tarp, namiot. Jest to obojętne. W najgorszym przypadku weź parasol plażowy. Weź także izolację od gruntu, poczynając od najlżejszego jak folia NRC, kończąc na wyspecjalizowanych materacach i matach turystycznych. Dla mnie absolutnie must have, elementem, który musi się znaleźć w moim plecaku ucieczkowym, to jest Europejska Karta Zdrowia EKUS. Uprawnia ona do opieki medycznej i pomocy medycznej na terenie całej Unii, a także kilku innych krajach. No wyobraźcie sobie, udało Wam się uciec, jesteście już przykładowo na terenach Niemiec, Czech, nie wiem, gdziekolwiek, łamiecie nogę, macie grypę, no i co wtedy? Tam trzeba płacić. Dzięki tej karcie nie płacicie ani złotówki, a wyrobienie tej karty także nic nie kosztuje. Jeżeli już mówimy o dokumentach, o nich mówią wszyscy, ale bardzo ważne jest, równie ważne jak posiadanie tych dokumentów, zrobienie ich kserokopii i danie ich towarzyszowi lub towarzyszom Waszej ucieczki. Dzięki temu, jeżeli Wy swoje utracicie, oni dysponują kopiami. Słuchajcie, to naprawdę zaoszczędzi Wam wiele problemów i być może nawet kłopotów przy spotkaniu jakiegokolwiek patrolu, załatwianiu jakichkolwiek formalności, etc. To teraz będzie troszeczkę o EDC, o którym nikt właściwie nie mówi. Pierwszym z nich jest coś, co ja noszę na co dzień i myślę, że również przyda się w plecaku ucieczkowym, jeżeli tak jak ja macie +2 w oczkach swoich i do czytania potrzebujecie okularów. Okulary można zgubić, można zniszczyć, można rozdeptać, cokolwiek się z nimi stanie. Ta karta ma tutaj duże szkło powiększające, dzięki któremu mogę odczytać etykiety leków, ulotkę, dokumenty, które mi będą podsuwane i wiele innych rzeczy. Zniszczyć ją trudno, bo jest płaska jak karta kredytowa. Dodatkowo ma tutaj jeszcze szkło skupiające, soczewkę właściwie skupiającą, która w warunkach słonecznych pozwala rozpalić ogień. Kolejnym elementem w przypadku już naprawdę złego zadziania się jest lornetka. W moim przypadku jest to monokular ze zmienną ogniskową. I właściwie po co to jest potrzebne? A po to, że jeżeli się naprawdę będzie coś złego działo, to ja chciałbym widzieć, czy osoby widoczne w pewnym oddaleniu są na przykład w naszych mundurach, czy w mundurach obcych, czy mogę bezpiecznie podejść, czy odwrócić się napięcie i jak najszybciej znikać z tego regionu. Więc to też jest ważna rzecz. Ten monokular waży, nie wiem, 100 gram, może nawet mniej. I trzecia rzecz związana z wodą. Mam przed sobą 2 filtry. Typowy filtr, który jest prawie zawsze proponowany do plecaka ucieczkowego, jest to filtr turystyczny
z bardzo gęstym filtrem, który zatrzymuje praktycznie wszelkie mikroby i umożliwia picie wody bez przegotowania. No ale taki filtr ma tak naprawdę zastosowanie właściwie na terenach górskich, gdzie powyżej nas nie ma żadnych zakładów przemysłowych, nie ma pól, nie ma gospodarstw domowych i tam występują tylko zanieczyszczenia biologiczne. Nie wyobrażam sobie raczej, że jeżeli będziemy się ewakuowali, to będziemy się poruszali powyżej linii lasu. Będziemy się poruszali po nizinach. A tutaj praktycznie każdy ciek wodny przepływa przez pola, przepływa przez łąki, na których są stosowane pestycydy, są stosowane także metale, w których mogą być metale ciężkie, są wsie, są miasta. I ten filtr oprócz takiego mikrofiltru o tam 0,01 mikrona średnicy, czyli tak jak ten, który blokuje mikroorganizmy, zawiera także filtr węglowy. Ten filtr węglowy pozbawia wodę smaku, zatrzymuje metale ciężkie, zatrzymuje herbicydy i wiele innych związków chemicznych. Nasza szansa, jeżeli straciliśmy już źródło ognia, po napiciu się wody z dowolnej rzeki na nizinach, ale przefiltrowanej przez podwójny filtr, jest znacznie większa niż używanie tego stricte tylko biologicznego. Dlatego ja uważam, że jeżeli już szykujemy plecak ewakuacyjny, powinniśmy się zaopatrzyć w filtr dwustopniowy. Plecak ucieczkowy to nie konkurs na największą ilość sprzętu. Plecak ucieczkowy to nie pokaz taktyczny. Bardzo często te dwie karty, które Wam pokazałem, mogą się okazać o wiele ważniejsze od siekiery i decydować o tym, czy przeżyjecie, czy nie. Bo pamiętajcie, że w przypadku naprawdę dużego W Waszym największym wrogiem jest człowiek, który jest zdezorientowany, który jest podenerwowany, który jest pod olbrzymią presją. Jeszcze kilka słów na koniec. Jeżeli coś ma w nazwie ucieczkowy, to mnie ucieczka kojarzy się z prędkością. Jeżeli prędkość, to z lekkością. W związku z tym, według mnie, powinniśmy zabierać nie te rzeczy, które nam inni doradzają, tylko te, którymi potrafimy się posłużyć. No bo co nam po siekierze, jeżeli nigdy jej nie trzymaliśmy w ręku? Co nam po kompasie, jeżeli nie potrafimy wyznaczyć trasy? Należy się naprawdę dobrze zastanowić, co chcemy włożyć do tego plecaka. No i jeszcze jedna rzecz. Ucieczka może być z terenów miejskich i możemy się ukrywać na terenach miejskich. Na przykład, kiedy nasza dzielnica już będzie, no nie wiem, nie chcę źle wróżyć, ale pod ostrzałem. Daleki jestem w ogóle od tej myśli i nie jestem militarystą. A co innego będzie ucieczka przez pola i lasy. Mam nadzieję, że mój film da Wam do myślenia i jeżeli uważacie, że coś pominąłem w tych rzeczach dodatkowych, które nie są oczywiste, to bardzo proszę o komentarz. Do zobaczenia w następnym filmie.